Pierwszą decyzją Jana Kazimierza po koronacji była zmiana nazwy Carogrodu na Cesarzowo w styczniu 1621 roku. W Rzeczpospolitej nie istnieje coś takiego jak car, tylko cesarz, argumentował na cześć rzymskich cesarzy, a nie bułgarskich carów. Rozgniewało to nieco Bułgarów, ale do większych rozruchów nie doszło. Ożenił się z Marią von Habsburg. Austriacy widzieli w tym naturalne przedłużenie wieloletniego sojuszu i zabezpieczenie się od wschodu i północy. Jan Kazimierz miał jednak inny plan, jednakże wszystko w swoim czasie. W marcu tego samego roku nadał ziemię na południe od Tuły kozakom. Dali oni początek nowej odnodze, tzw. kozakom dońskim, od rzeki, nad którą się osiedlili. Jedną z pierwszych decyzji kozaków dońskich była wyprawa na wschód, na tereny Wielkiego Księstwa Jarosławskiego i złupienie Rязania, który, ironicznie, nie był częścią księstwa rijazyńskiego. Następnym krokiem było wypowiedzenie wojny Kaukaskiej Republice Ak-Koyunlu. W wyniku tej wojny terytorium Gruzji zostało znacznie powiększone, poza tym na mapie pojawiły się dwa nowe państewka, Trebizond oraz Gilan. Oba zostały szybko wchłonięte przez większych sąsiadów, jednak cel Jana Kazimierza został osiągnięty. Rozruchy w rejonie trwały jeszcze bardzo długo, zajmując perskie i tureckie państwa na długie lata. W 1626 roku Jan Kazimierz zreformował artylerię, wprowadzając powszechnie działa skórzane sprowadzone do Polski ze Szwajcarii przez austriackiego barona Melchiora Furmbranda. Okazja przetestowania nowych dział nadeszła bardzo szybko, bo we wrześniu Rzeczpospolita najechała Wielkie Księstwo Jarosławskie. W październiku wyszedł na jaw romans żony cesarza, Marii, z jednym z podwładnych. Rozwód był szybki, a Maria spędziła resztę życia w klasztorze koło Mińska, z dala od zirytowanego Jana Kazimierza. Z kolei w listopadzie kanclerz Zamojski wyprosił u cesarza fundusze na akademię swojego imienia, mimo że od 2 miesięcy trwała wojna. Jasno to pokazuje, że cesarz nie traktował jej zbyt poważnie, a powinien, ponieważ po stronie Rosjan stanęli Brandenburczycy i Polska zmuszona była do wojny na 2 fronty. Wojna jednak przebiegała gładko. Kolejne rosyjskie miasta i fortece padały jedna za drugą, a Brandenburgia, choć zaczęła okupować ziemię Mecklenburgii i Lubeki, dość szybko utraciła Pomorze Zachodnie i Nową Marchię. Zresztą 13 czerwca 1627 roku hetman Jan Kazimierz Rej zajął Berlin. Już w kwietniu kolejnego roku podpisano traktat pokojowy. Brandenburczycy zmuszeni zostali do oddania Holsztynu i Stralsundu Lubece oraz zwrócenia ziemi Saksończykom oraz Czechom. Wzmacniając te 2 kraje, cesarz liczył na zwiększenie konkurencji i tarć wewnętrznych w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Szukał też potencjalnych nowych sojuszników lub w ostateczności bufora. W tym samym czasie polskie wojsko parło coraz bardziej na wschód Rosji. Warto tu odnotować bitwę pod Wołogdą 5 czerwca 1628 roku, gdzie 30 000 żołnierzy hetmana Jarosławskiego rozgromiło prawie 2-krotnie liczniejszą armię Wasiliego Ostermana Tołstoja. W maju następnego roku Jarosławski dotarł pod Ural, gdzie kończyła się władza Rosjan. W tym momencie kontrolowali oni jedynie kazachskie stepy i przepastne lasy Finlandii oraz północnej Skandynawii. Pokój został podpisany w październiku 29 roku w Astrachaniu. W jego wyniku Rzeczpospolita i Rijazań znacząco powiększyły swoje terytorium. I gdy wydawało się, że polski kolos zaspokoił swój głód na dłuższy czas, Jan Kazimierz wprawił w osłupienie wszystkich, zrywając sojusz z Austrią w grudniu tego samego roku. Celem Jana Kazimierza było odzyskanie zachodnich Węgier, znajdujących się pod władzą austriacką od wielu lat. Bez ceregieli zerwał wszystkie relacje łączące oba kraje, nawet zmusił jednego z krewniaków do rozwodu z Habsburżanką, a ku granicom wysłał kolumny wojskowe. W ostatniej chwili Zygmunt August Lubomirski, prywatnie stryjeczny brat cesarza, a zawodowo od niedawna władca Gruzji, zdołał przekierować plany krewniaka na Imperium Osmańskie, a nawet odbudować kruchy sojusz w obliczu wspólnej wyprawy w celu wygonienia muzułmanów z Bałkanów. We wrześniu 1630 roku polskie wojska wkroczyły do Serbii. Plan wojny był prosty, ale i niezwykle skuteczny. Zablokować Turków twierdzami w Cesarzowie i Adrianopolu z jednej strony oraz gruzińskimi w Gurii i Lonsi, podczas gdy reszta wojsk zajmie się tureckimi posiadłościami na Bałkanach i Krymie.
Taktyka zdawała się działać bardzo dobrze, choć w 1632 roku padło cesarzowo. Szybko wyszło na jaw, że było to skutkiem zdrady niejakiego Raimondasa Walawiciusa, ministra spraw wojskowych. Twierdza w Cesarzowie została szybko odbita po 90 dniach. Wkrótce po zajęciu wszystkich tureckich posiadłości na Bałkanach, Ukrainie i Kaukazie, Polacy ruszyli z ofensywą i zaczęli zajmować Anatolię. Gdy w połowie 1633 roku hetman Sylwester Fredro zajął twierdzę Haleb, dzisiaj znajduje się tam miasto Aleppo, wszyscy zdawali sobie sprawę, że wojna była już wygrana. Ostatecznie w listopadzie 1634 roku podpisano pokój, a Rzeczpospolita wzbogaciła się o nowe terytoria. Po wojnie Austriacy próbowali odnowić stosunki dyplomatyczne, ale Jan Kazimierz był nieujęty. Gdy wspólny wróg leżał pokonany, ponownie zerwał przymierze z Austrią. Od kilku lat, za pośrednictwem biskupa Kleve, wasala Rzeczypospolitej, Lubomirski prowadził intensywną politykę dynastyczną w księstwie Geldri, co przyniosło zaskakujące skutki. Księstwo, szukając nowego władcy po bezpotomnej śmierci Karola de Reginara, zaoferowało tron cesarzowi Janowi. Ten przyjął ofertę i 25 kwietnia 1638 roku został koronowany. Prawdopodobnie to w tamtym momencie Jan Kazimierz postanowił zwiększyć swoje wpływy w zachodnich Niemczech, by wbić klin między Francję a Brandenburgię. Jednocześnie w Kłajpedzie rozpoczęto budowę 5 galeonów, ponieważ bez marynarki Rzeczpospolita nie byłaby w stanie bronić swoich zachodnio-niemieckich posiadłości. 2 lata później włoski architekt Konstantino Tencala rozpoczął budowę kolumny Władysława, centrum Warszawy, by uczcić pamięć ojca Jana Kazimierza. Z końcem 1640 roku cesarz przystąpił do realizacji swojego planu. 27 grudnia polskie oddziały wkroczyły do zachodnich Węgier.